Sikora bogata, bogatka, bogatka zwyczajna. Występowanie rozległe obszary Europy, północno-zachodniej Afryki, umiarkowana oraz cieplejsza strefa Azji, prócz najwyższych gór. Zamieszkuje różnorodne lasy, parki, ogrody, zarośla, skupiska drzew, zieleń miejską i obszary blisko zabudowań. W Polsce gniazduje licznie na terenie całego kraju. Według szacunków monitoringu pospolitych ptaków lęgowych, piąta pod względem liczebności po skowronku, wróblu, ziębie i kapturce. Trend liczebności populacji jest wzrostowy. Występowanie bogatki, tak jak tutaj widzimy, kolor czerwony i blisko spokrewnionych gatunków lub podgatunków. Tutaj widzimy na innych kolorach. Systematyka tego gatunku jest kwestią sporną. W zależności od ujęcia systematycznego wyróżnia się od kilkunastu do ponad 40 podgatunków. Jak widzimy, tutaj główny gatunek jest zaznaczony na jasno-czerwonym kolorze. Wygląd zewnętrzny. Największa krajowa sikora, nieco mniejsza od wróbla. Dorosłe mają czarną głowę z białymi policzkami, niebieskowo obrzeżone lotki i sterówki oraz żółty brzuch. Samce posiadają szeroki i wyraźnie zaznaczony czarny pas, u samic jest on węższy i często poszarpany. Tak jak widzimy, tutaj u góry jest samica, pas jest bardziej poszarpany, a na dole mamy samca, czyli jest wyraźny czarny pas. Młode są mniej kontrastowe, bardziej blade, nie mają w pełni rozwiniętego koloru na głowie i brzuchu. I tutaj mamy jeszcze jedną ilustrację. Białe pokrywy naskrzydłowe, tak jak tutaj widać, duży biały policzek, czarna głowa, szeroki czarny krawat i jaskrawo żółty brzuch. Dane. Długość ciała wraz z ogonem i dziobem 13-15 cm, długość ogona 5,5 do 6,5 cm, rozpiętość skrzydeł od 22 do 25 cm, waga 14 do 22 g, liczba jaj od 6 do 11, wyjątkowo do 18. Jeśli chodzi o same dane, tutaj w różnych źródłach mogą się one nieco od siebie różnić. Tryb życia. Gatunek częściowo osiadły, jak i częściowo wędrowny. Dorosłe zwykle pozostają na terenach lęgowych. Młode mogą odlatywać jesienią na obszary położone na zachód od Polski. Więź partnerska utrzymuje się tylko w czasie rozrodu. Ptaki mogą powtórnie parować się ze sobą w kolejnym sezonie. Ale nie muszą. Gdy nie ma sezonu lęgowego, ptaki te tworzą luźne zgrupowania ze sobą lub innymi gatunkami sikor. Niekiedy także z jeszcze innymi gatunkami. Tak jak tutaj widzimy, w okresie zimowym one się zbierają w dość nawet pokaźne grupy. Tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, co najmniej 11 bogatek i tutaj widzimy jedną modraszkę. Bardzo chętnie i licznie odwiedzają karmniki, dzięki czemu zwiększają swoje szanse na przetrwanie zimy. Gdy jest mało pokarmu, rywalizują ze sobą i przeganiają szczególnie mniejsze gatunki. Są raczej mało płochliwe, w celu zdobycia pokarmu są w stanie siadać na ręce lub przebywać bardzo blisko człowieka. Niektórzy dokarmiają ptaki cały rok, w związku z tym trzyma się ona w pobliżu źródła łatwego pokarmu. Pokarm. Owady, bezkręgowce, np. pająki, larwy, gąsienice, nierzadko szkodniki zbierane z drzew zimą, spod kory i wśród opadłych liści. Nasiona, np. słonecznik, bardzo pożądany pokarm zimą i jesienią. Ptaki te powodują straty w uprawach, tak jak tutaj widzicie u góry na zdjęciu jest słonecznik, który został wydziobany przez sikory. Owoce, np. jabłka, jako uzupełnienie diety. Padlina, np. po wilkach, chętnie zjadają wszelkiego rodzaju tłuszcze, szczególnie zimą. Tutaj mamy przykład swego rodzaju karmidła. Mamy kokos wypełniony smalcem z nasionami. Wygłodniałe i zdesperowane brakiem pokarmu bogatki mogą atakować mniejsze ptaki oraz niektóre nietoperze. Rozród odbywa się, gdy mają rok, zwykle do 2 lęgów w ciągu sezonu. Dziuplak gniazduje w budkach lęgowych typ A, B, chętnie zasiedlane, czasem inne podobne miejsca. Konkuruje z innymi gatunkami o miejsca lęgowe, jako największa sikora przegania lub nawet zabija inne gatunki. W związku z tym dla mniejszych sikor zaprojektowano budkę typu A1 o jeszcze mniejszym otworze wlotowym. Gniazdo zbudowane z mchów, traw, włosów i piór. Buduje i wysiaduje tylko samica. Pisklęta wykluwają się po 16-22 dniach inkubacji. Początkowo pokarm owady dostarcza samiec, później oboje rodziców.
Zdolność do lotu młode uzyskują po 16-22 dniach, jednak przez 1-2 tygodnie pozostają pod opieką dorosłych. Zagrożenia i ochrona. Gatunek objęty ochroną ścisłą w Polsce należy do ptaków najmniejszej troski. Populacja jest rosnąca. Do drapieżników należy zaznaczyć np. kotowate, łasicowate, ptaki drapieżne. Populację może zmniejszyć brak pokarmu zimą i mróz. Głównymi zagrożeniami dla bogatek i innych dziuplaków jest jednak wycinanie starych drzew dziuplastych, niszczenie budek lęgowych przez ludzi, złe zabezpieczenie budek, brak opieki. Budki należy regularnie opróżniać corocznie poza sezonem, ponieważ sikory budują gniazda co roku nowe. Jeśli takie gniazdo stare zostanie, one budują na tym starym gnieździe. W związku z tym drapieżnik ma ułatwiony dostęp do jaj i piskląt, ponieważ nie musi sięgać głęboko w budkę łapą. Walka o miejsca lęgowe. Niektóre ptaki nie są w stanie znaleźć miejsca i są przeganiane, rezygnując tym samym z rozmnażania. W związku z tym w ogóle nie odbywają lęgów i populacja nie wzrasta. Lub gnieżdżą się w nienaturalnych i możliwie niebezpiecznych miejscach, takich jak skrzynki na listy, rury, nory i tym podobne. Fakty. Bogatka jest najmniej związana z lasami, a najwięcej z ludźmi. Dla przeciwieństwa można tutaj zrobić sikorę sosnówkę, która jest ona jest brana za najbardziej podobną do bogatki i ona jest przeciwieństwem, bo ona jest bardziej związana z lasami, a w otoczeniu człowieka raczej rzadko się pojawia, aczkolwiek pojawia się, jak w moim przypadku na przykład. U bogatki zarejestrowanych zostało 200 rodzajów głosów, ponadto potrafi naśladować głosy kontaktowe innych gatunków, np. dzwońca, sikory ubogiej. Zasięg występowania sikory bogatki jest dużo większy niż innych sikor. Najdłużej żyjąca bogatka, której wiek oznaczył człowiek, miała 15 lat. Jedna rodzina w ciągu lata zjada około 75 kg pokarmu, co przekłada się na 3 miliony owadów. Tu mamy jeszcze sobie zdjęcie takie poglądowe ze wszystkimi gatunkami występującymi w Polsce. Tak jak tutaj widzimy bogatka, białe policzki i czarna czapka, żółty spód, modraszka, sikora modra, niebieska czapeczka, żółty spód, sosnówka, brana za najbardziej podobną. Chociaż jak widzimy bardzo jest tutaj widoczna różnica. Biały kark, dwa białe paski, czarnogłówka, matowa czapka, duży siniak, biały panel i uboga, która jest bardzo, bardzo podobna do czarnogłówki. Ona ma błyszczącą czapkę, mały siniak i te ptaki ogólnie, te dwa gatunki, czarnogłówka i uboga, bardzo ciężko jak widzimy rozróżnić, szczególnie na żywo. Czubatka bardzo charakterystyczna, z czubkiem. Do Polski zalatuje również sporadycznie sikora lazurowa, tylko jako gość zimowy. Stwierdzono ją 37 razy. Tak ona wygląda, jak widzimy różni się nieco. Ma tutaj bardzo takie wyraziste niebieskie pióra. Tutaj mamy jeszcze sobie zdjęcia, tam były takie zdjęcia bardziej komputerowe, tu mamy takie oryginalne. I tutaj mamy na lewo u góry modraszkę, na środku czubatkę, tutaj z prawej mamy ubogą, na dole jest sosnówka, a po lewej na dole jest czarnogłówka. Tutaj jeszcze są moje zdjęcia, mamy modraszki, ubogie lub czarnogłówki, tutaj na kokosie jest sosnówka i tutaj na słoneczniku też jest albo czarnogłówka, albo uboga. Tutaj mamy sosnówkę, jak widzimy na środku na kokosie, u góry jest także modraszka. Tutaj następne zdjęcia, czarnogłówka lub uboga na dole i u góry i reszta jest modraszki. I tu mamy także inne gatunki, które odwiedzają karmik, które tutaj wstawiłem także dodatkowo. Mazurki, kos, który je jabłka, dzięcioł duży i żurawie w tle na niebie. Tu mamy dość liczną grupę bogatek zimą, które żerują tutaj w karmniku. No i źródła. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia